Był rok 1953, kiedy 25-letni Zbigniew Brzeziński, przyszły doradca amerykańskich prezydentów Lyndona Johnsona, Johna Kennedy'ego i Jimmy'ego Cartera, odwiedził siedzibę polskiej sekcji Radia Wolna Europa w Monachium i jej dyrektora, Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wiedza młodego Polaka o komunizmie i sytuacji w Polsce zrobiły na szefie RWE ogromne wrażenie. Spodobała mu się też jego odwaga. Brzeziński wyjechał z Polski wraz z rodzicami przed II wojną światową. Miał zaledwie 15 lat, gdy wysłał do Winstona Churchilla list krytykujący wytyczone w Teheranie w grudniu 1943 roku granice powojennej Polski. Kilka miesięcy później Nowak próbował przekonać premiera Wielkiej Brytanii do udzielenia Armii Krajowej pomocy w walce z okupantem. Obaj otrzymali od Churchilla kurtuazyjne podziękowania i żadnej pomocy. Rozpoczęli współpracę, która przerodziła się w trwającą wiele lat przyjaźń. Ich drogi skrzyżowały się ponownie w 1977 roku, kiedy Jan, po zakończeniu pracy w wolnej Europie, zdecydował o przeprowadzce do USA. Brzeziński był już wtedy gwiazdą polityki amerykańskiej. Nominacja na doradcę Jimmy'ego Cartera do spraw bezpieczeństwa narodowego była ukoronowaniem jego kariery. Nowak pisał o przyjacielu. Ma wybitny i giętki umysł, głęboką wiedzę, niepospolitą energię i duże uzdolnienia taktyczne. W dyskusji potrafi być ostry, nawet niecierpliwy wobec ludzi, którzy nie nadążają za nim w myśleniu. Jego energia i dynamizm zdobyły mu w ich gronie żartobliwe przezwisko witaminy Z. Z od imienia Zbigniew, dla Amerykanów Zbig. Według Nowaka to Brzeziński pomógł Carterowi wygrać wybory. Kiedy bowiem zapytano kontrkandydata Cartera, Geralda Forda, o Polskę, ten odpowiedział, że to państwo suwerenne i takim pozostanie, dopóki on będzie prezydentem. Cała Ameryka odpowiedziała wybuchem śmiechu, wspomina Jan. Prezydent ukazał się wyborcom jako analfabeta polityczny. Carter zareagował dowcipnie, proponując rywalowi, by zapytał się Polaków, co o tym sądzą. Ci, przyciągnięci nazwiskiem Brzezińskiego, głosowali masowo na Cartera. Rola Brzezińskiego w amerykańskiej strukturze władzy była kluczowa. Jako asystent prezydenta do spraw bezpieczeństwa, tzw. główny doradca, w praktyce kierował Radą Bezpieczeństwa Narodowego złożoną z wiceprezydenta, sekretarzy stanu oraz zespołu doradców. Spotykał się z prezydentem częściej niż ktokolwiek. Tuż po zaprzysiężeniu Cartera Nowak skierował do Brzezińskiego memoriał, w którym pisał o konieczności zwiększenia wsparcia dla Radia Wolna Europa. Miało stać się podstawowym narzędziem walki z komunistycznymi reżimami. Żaden inny memoriał skierowany w ciągu półwiecza mojej współpracy z Amerykanami nie odniósł tak szybkich skutków, wspominał. Reakcja Brzezińskiego była błyskawiczna. Siła sygnału radiostacji została potrojona. Wizyta Zbiga w amerykańskim domu Nowaków Jeziorańskich w sennym Annandale pod Waszyngtonem wywołała w miasteczku sensację. Brzeziński przyjechał wielką czarną limuzyną z rejestracją Białego Domu. Jeszcze większe wrażenie wzbudziła obstawa, wspominał Jan. Z kolejnych limuzyn wysypywali się goryle z wypchanymi bronią kieszeniami i słuchawkami w uszach. Błyskawicznie obstawili dom i lasek za domem. Dwóch odprowadziło Brzezińskiego do drzwi wejściowych. Na szczęście goryle nie starali się wejść na dach, dodał Nowak. To z inicjatywy Brzezińskiego Nowak-Jeziorański został konsultantem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA i uzyskał dostęp do kolejnych prezydentów: Jimmy'ego Cartera, Ronalda Reagana, George'a Busha i Billa Clintona. Obaj stali się głównymi lobbystami spraw polskich w Waszyngtonie, pomagając opozycji w kraju. To między innymi za pośrednictwem Jeziorańskiego Brzeziński przekazał Solidarności tajną informację o szykowanej agresji wojsk sowieckich na Polskę w grudniu 1980 roku. Według Jana, gdyby nie obecność Brzezińskiego w Białym Domu i jego wpływ na prezydenta USA, żywot Solidarności zakończyłby się sowiecką inwazją i falą represji. Nowak-Jeziorański doradzał Lechowi Wałęsie. Zabiegał o zniesienie sankcji nałożonych przez USA na władze PRL w zamian za uwolnienie więźniów politycznych i reformy. To dzięki niemu Kongres Polonii Amerykańskiej przekazał znaczne fundusze na kampanię kandydatów Solidarności
przed wyborami w czerwcu 1989 roku. Wspólnie lobbowali za przyjęciem Polski do NATO. Brzeziński mówił: wiele moich poranków zaczynało się od telefonu, w którym rozlegał się głos Jana: Zbyszek, katastrofa. Ówczesny ambasador USA w Warszawie, Daniel Fried, wspominał, że początkowo w administracji amerykańskiej były tylko 3 osoby popierające plan powiększenia NATO o Polskę. On, Zbigniew Brzeziński i Jan Nowak. Po latach spełniło się ich wspólne marzenie o wolnej, demokratycznej i bezpiecznej Polsce. A Jan Nowak, wspominał po jego śmierci Brzeziński, stał się człowiekiem, który mówił rodakom to, co powinni usłyszeć. Czasami nawet rzeczy przykre. Tej roli, dodał, niestety nikt dziś w Polsce nie odgrywa. Po Janie Nowaku pozostanie duża pustka.